Czy Yamaha FJR 1300 to motocykl idealny? Co musisz wiedzieć przed zakupem? Ile wzrostu trzeba mieć, żeby na niej wygodnie jeździć? Oraz dlaczego jest to ulubiony motocykl francuskich żandarmów? Odpowiedzi na te i kilka innych pytań poznacie dzisiaj. Ja mam na imię Jarek, a to jest kanał Motoholizm. Zaczynamy! Witajcie w miejscu dla uzależnionych od motoryzacji, w którym interesujemy się wszystkim, co jeździ i daje frajdę z prowadzenia, niezależnie od tego, ile ma kół, lat, jak szybko się porusza, czy ile jest warte. A dzisiaj skakujemy na legendarną Yamaha FJR 1300 i sprawdzamy, czy rzeczywiście jest takim ideałem, za jaki jest uważana przez liczne grono swych zwolenników, a także czy Japończykom udało się skonstruować motocykl do wszystkiego. A na początek krótki rys historyczny. Yamaha FJR 1300 powstała jako bezpośredni następca serii FJ, to jest modeli 1100 i 1200, które od 1984 roku dawały miłośnikom szybkiej turystyki możliwość sprawnego i dynamicznego przemierzania długich tras. FJ 1200 miała stalową ramę, czterocylindrowy silnik chłodzony powietrzem i napęd łańcuchem. Nowinką techniczną w tamtych czasach był stosowany opcjonalnie system ABS. Po zakończeniu produkcji FJ 1200 w roku 1996 klienci japońskiego producenta mieli do wyboru albo przesiadkę na XJ900, albo GTS 1000, która odstraszała nowatorskim przednim zawieszeniem, albo też czekanie na zupełnie nowy model. Ten pojawił się po kilku latach pracy inżynierów pod koniec roku 2000, a do sprzedaży trafił w roku następnym. Przerwa w oferowaniu dużego turystycznego motocykla była spowodowana tym, że FJR 1300 stworzono całkiem od nowa. Premierową konstrukcję oparto na aluminiowej ramie, silnik od tej pory był chłodzony cieczą, a ku uciesze wielu motocyklistów łańcuch został zastąpiony bezobsługowym wałem Cardana. FJR w toku produkcji przechodziła wiele modyfikacji. Pierwsza z nich nastąpiła już po 2 latach. Dotyczyły one zarówno aspektów technicznych, jak i tych poprawiających komfort jazdy i wygląd pojazdu. W kolejnych latach pojawiają się m.in. większe tarcze hamulcowe, seryjny ABS, dłuższa szyba, kierunkowskazy zostały zgrabnie schowane w owiewce, zupełnie zmieniły się też zegary. Niestety FJR 1300 dzięki europejskim urzędnikom i ich wyśrubowanym normom emisji spalin przestała być oferowana na naszym kontynencie 3 lata temu. W tym roku specjalną wersją rocznicową producent postanowił ostatecznie zakończyć historię tego jednego z największych rynkowych sukcesów. Na szczęście na rynku maszyn używanych można znaleźć motocykle z każdego właściwie okresu produkcji, więc przyjrzyjmy się, jak prezentuje się Yamaha. Patrzenie na FJR-kę chyba nigdy mi się nie znudzi. To jeden z najlepiej wyglądających motocykli swoich czasów, o sylwetce, która bardzo wolno się starzeje i nie widać po niej upływu czasu. Yamaha wyglądem nawiązuje do sportowych motocykli, ale jest od nich sporo większa i masywniejsza. W porównaniu do smukłej poprzedniczki FJ 1200 urosła wszerz, ale nie jest to w żadnym stopniu jej wada. Solidnie opakowana owiewkami, dzięki ich ostrym liniom jest jednocześnie muskularna i dynamiczna. Posiada doskonałe, wręcz idealne proporcje. Właściwie nie istnieje kąt widzenia, z którego ten motocykl wyglądałby źle. Dotyczy to zarówno wersji z kuframi, jak i bez. Seryjnie montowane boczne kufry pasują tu idealnie. Co najważniejsze, nie wyglądają jak doczepione na siłę, co często ma miejsce w pojazdach typowo sportowych, z których ktoś korzysta turystycznie. Bagażnik centralny rzuca się w oczy najbardziej, ale też nie przeszkadza specjalnie. Poza tym na dalszy wyjazd trudno go nie zabrać, bo oferuje możliwość schowania 2 kasków albo dużej ilości bagażu. FJR bez objuczenia staje się wąska z tyłu i ograniczeniem szerokości przejazdu staje się tylko ster. Między nim znajduje się duży kształtny bak, zwraca też uwagę dobrze wyglądająca dzielona dla kierowcy i pasażera kanapa. Z tyłu wzrok zatrzymuje się na symetrycznie poprowadzonym wydechu, zakończonym 2 potężnymi polerowanymi tłumikami. No to przyjrzyjmy się teraz temu, co napędza te atrakcyjne kształty. Yamaha FJR 1300 kryje w ramie silnik o pojemności 1298 cm3, mocy 145 koni i 134 Nm momentu obrotowego. Ten rzędowy chłodzony cieczą czterocylindrowiec posiada 16 zaworów i jest zasilany wtryskiem paliwa. Taki zestaw pozwala rozpędzić Yamahę w 3 sekundy do setki i osiągnąć prędkość maksymalną niemal 250 km/h. Spalanie waha się w zależności od warunków jazdy i od tego, czy jedziemy z pasażerem i bagażami, czy nie, między 6 a 7 litrów na setkę.
Przy ekstremalnie szybkich przelotach te wyniki można podbić nawet do 10, ale przy normalnej jeździe średnia nieco ponad 6 litrów będzie najczęstszym wynikiem. Napęd realizowany jest bardzo lubianym przez turystów wałem Cardana, o którego awariach nie słychać i który poza okresową wymianą oleju jest zupełnie bezobsługowy. Skrzynia biegów jest tym elementem, który wymienia się najczęściej po stronie wad tego motocykla. Po pierwsze ilość przełożeń. Jest ich 5, podczas gdy na długich trasach i przy szybkiej jeździe szóstka idealnie uzupełniłaby dalekobieżny charakter FJR. Na to trzeba było jednak poczekać aż do ostatniej generacji modelu. Poza tym zdarza się, że pierwszy bieg wskakuje z nieprzyjemnym zgrzytem, na co spory wpływ ma klasa i jakość użytego oleju. Zajęcie miejsca za sterami FJR-ki jest łatwe. Siedzenie znajduje się na wysokości 80 cm. Dobrze poczują się tu kierowcy o zróżnicowanym wzroście i budowie. Pozycja za kierownicą jest bardzo wygodna i niesamowicie wyprostowana. FJR przypomina nieco wyglądem ścigacze, ale jedzie się na niej siedząc niemal całkowicie pionowo. Ma to swoje konsekwencje dla wyższych osób, liczących powyżej 1,85 m, którym trudniej schować się przed strugą powietrza. Ale z pomocą przychodzi wtedy jeden z najbardziej charakterystycznych elementów tego motocykla, czyli regulowana elektrycznie szyba. Można ją ustawiać na postoju lub w czasie jazdy. Zmienia ona nie tylko swoją wysokość, ale też kąt nachylenia, dzięki czemu łatwo daje się dopasować do wzrostu prowadzącego i prędkości, bo pozostawiona w pozycji na pionowo, przy szybkiej jeździe potrafi dość niepokojąco się wyginać. Pierwsze co zauważymy po wyprostowaniu motocykla na koła to ciężar. Jest co dźwignąć z bocznej stopki. W materiale opisującym XJ 900 mówiłem, że nie jest to lekka maszyna, ale wyobrażam sobie, że japoński szef projektantów FJR, spoglądając na XJ, parsknął tylko śmiechem i zapytał: to jest ciężki motocykl? Podtrzymaj mi sakę. No i stworzył tego byka o wadze 280 kg i DMC zbliżającej się do pół tony. Po ruszeniu z miejsca FJR szybko zaczyna ukazywać swoje zalety. Prowadzi się pewnie i stabilnie. Jest bardzo komfortowa, a oddawanie mocy przez silnik jest w pełni przewidywalne i liniowe. Niezależnie od tego, czy ruszasz w powolnym, paradowym tempie, czy bardziej dynamicznie, od samego dołu poczujesz, że zapas mocy jest wystarczający. W czasie jazdy ze stałą prędkością wystarczy zrzucić bieg czy dwa i odkręcić porządnie manetkę, żeby wejść jednak na zupełnie inny poziom. Na osobach przyzwyczajonych do mocnych sportów pewnie nie zrobi to wrażenia, ale poczucie zawsze dostępnego momentu obrotowego daje dużą pewność i frajdę z jazdy. Przyspieszenie do setki wynosi 3 sekundy, ale subiektywnie nie będzie to odczuwalne jako wystrzał z procy. Rozpędzając się bardzo sprawnie, schowany za szybę i pozbawiony łopotu wiatru, możesz się jednak bardzo zdziwić po spojrzeniu na licznik. Wraz ze wzrostem prędkości znika problem z masą, motocykl przyjemnie wchodzi w łuki, zwłaszcza te dłuższe. Wyprzedzanie jest przyjemnością i aż chce się pojechać w dalszą trasę. Jeśli chodzi o hamowanie, to od 2003 roku jest efektywniejsze po zastosowaniu większych tarcz hamulcowych o średnicy 320 mm i seryjnego ABS-u. Wyposażenie układów przewody w stalowym oplocie zawsze jednak będzie dobrym pomysłem. Yamaha FJR ma generalnie opinię motocykla niezawodnego i solidnego. Niestety, jak większość maszyn, nie jest bez wad. Poza przeglądami z wymianą oleju co 10 tysięcy km, a także regulacją zaworów co 42 tysiące, trzeba, w zależności od rocznika, zwrócić uwagę na kilka rzeczy. W pierwszych generacjach zdarzały się usterki czujnika położenia przepustnicy TPS, co skutkowało gaśnięciem na wolnych obrotach albo nierówną pracą silnika. Problemem było też nagrzewanie się od dołu zbiornika paliwa, co poprawiono od 2004 roku, montując grubsze maty izolacyjne. Druga generacja borykała się z problemami z masą elektryczną, którą dla pewności najlepiej było doprowadzić dodatkowym przewodem. Jeśli celujecie w ostatnie roczniki FJR, przyjrzyjcie się uważnie wyświetlaczowi graficznemu, który zastąpił tradycyjne zegary. Warto też sprawdzić, czy upatrzony motocykl brał udział w akcjach przywoławczych prowadzonych przez serwisy Yamahy, bo tych przez lata uzbierało się kilka. Niezależnie od rocznika, dobrze jest obejrzeć dokładnie ramę i miejsca mocowania kufrów. Jeśli były przeładowywane, zdarzają się tam pęknięcia. Osobną kwestią, z jaką zetknie się każdy, kto kiedyś zamarzy o używanej FJR-ce, będzie ich służbowa przeszłość. Jeśli interesujesz się tym motocyklem, to zapewne już wiesz, że ogromna część dostępnych na rynku pojazdów pochodzi najczęściej od francuskich służb mundurowych i doprowadzenie ich do stanu cywilnego wymaga cierpliwości przy poszukiwaniu części, pewnej wiedzy technicznej, a czasem również talentów plastyczno-twórczych.
Na przykład jeśli nie chcesz przepłacać za oryginalny plastikowy zadupek, wyjściem będzie sklejenie go sobie samemu. Motocykle policyjne mają zdławione silniki i całą masę niepotrzebnych przewodów elektrycznych do dodatkowego wyposażenia. Chociaż ich ceny kuszą, to dojście do zadowalającego stanu wizualnego i technicznego może być niełatwym zadaniem. W opisie do filmu umieściłem jednak link do kanału Bystry FJR, gdzie właściciel pięknej brązowej FJR-ki pokazuje, jak policyjnemu motocyklowi przywrócić seryjną moc, jak go serwisować i co zmienić, żeby na nowo przypominał wersję cywilną. Przy tym wszystkim udowadnia, że warto poświęcić trochę czasu i pieniędzy na stworzenie swojego wymarzonego egzemplarza. Wiemy już, że FJR jest idealnym kompanem do dalszych podróży. A co z jazdą po mieście? Poręczność Yamahy w takich warunkach znacznie ogranicza nie tylko jej waga, ale szerokość motocykla, zwłaszcza z założonymi kuframi bocznymi. Oczywiście można je ściągnąć, ale warto pamiętać, czy się to zrobiło, bo inaczej przeciskanie się w korku albo między parkingowymi słupkami może skończyć się tak. Piec FJR potrafi osiągnąć wysokie temperatury. Co prawda, jak wspomniałem, poradzono sobie z problemem nagrzewającego się zbiornika paliwa, ale powolne przeciskanie się w korkach w ciepły lipcowy dzień w pełnej zbroi może spowodować niemały dyskomfort w męskich miejscach strategicznych. W damskich zresztą również. Czy więc korzystanie z tego motocykla na dojazdy do pracy będzie dobrym pomysłem? Dla chcącego nic trudnego, ale miasto nigdy nie było i nie będzie naturalnym terenem Yamaha FJR. Istnieje jednak taka grupa zawodowa, która nie ma wyboru. Myśląc o typowym francuskim policjancie, wielu z nas ma przed oczami postać wykreowaną przez Louis de Funesa w serii komedii sprzed kilkudziesięciu lat o stróżach prawa z malowniczego Saint-Tropez. Polskim właścicielom turystycznej Yamahy Francja i jej służby kojarzą się jednak inaczej. Choć FJR jest produktem japońskim, to głównym źródłem pozyskiwania używanych egzemplarzy, jakie do nas trafiają, jest właśnie wspomniane już państwo nad Sekwaną. Od lat francuskie służby mundurowe używają kolejnych generacji Yamahy do swoich potrzeb, eksploatując je do przebiegów mniej więcej 100 000 km i następnie sprzedając na licznych aukcjach m.in. polskim pośrednikom. Stąd wysyp w ofertach ogłoszeniowych białych lub niebieskich policyjnych sztuk. Kolejne partie nowych FJR są zamawiane, bo ten motocykl spełnia wszystkie kryteria doskonałego sprzętu patrolowego. Jest bardzo uniwersalny, posiada mocny silnik, mnogość schowków na policyjny sprzęt i cechuje się sprawdzoną przez lata niezawodnością. Równie ważna jest pozycja za kierownicą, która pozwala przeżyć codzienną, wielogodzinną służbę bez bólu pleców. Yamaha FJR jest jednym z wielu modeli jeżdżących w barwach francuskiej żandarmerii. Od lat zaciętą walkę o zamówienia publiczne dla tej formacji Japończycy toczą z Niemcami z BMW. Ale to właśnie FJR najlepiej sprawdza się przy wizytach oficjeli, paradach wojskowych czy eskortowaniu przejazdów kolumn samochodów. Francuzi mogą sobie ganiać piratów drogowych na autostradach na nowych BM-kach 1000RR, ale już widok żandarmów eskortujących kolumnę mera Paryża czy innego VIP-a, jadących z wypiętymi w jego kierunku tyłkami, byłby nie do przyjęcia. Dlatego FJR w takich sytuacjach jest niezastąpiona. Oczywiście Bawarczycy również mają w swoim arsenale coś na takie okazje. BMW RT 1200 jest równie dostojne, ale także większe i mniej poręczne. I być może to powoduje, że żandarmi na FJR-ach jeżdżą tak. A na BM-kach tak. Tak, wiem. Ten urywek jest tendencyjny i nie dowodzi niczego. A już na pewno nie tego, że motocykle BMW są gorsze od Yamahy albo odwrotnie. Ale nie mogłem się powstrzymać. Na koniec wielkie dzięki dla Darka i Pawła za udział w nagraniach i pomoc w przygotowaniu materiału. Jeśli macie ochotę posłuchać również o innych pojazdach, to rozważcie użycie tego czerwonego przycisku pod filmem. Wtedy na pewno nie przegapicie nowych odcinków. A już w tej chwili możecie sprawdzić jeden z kolejnych filmów, do których przeniesiecie się po kliknięciu w którejś z tych okienek, które pojawiły się właśnie na ekranie. To o czym teraz?